Witam serdecznie. Dziś ponownie widzimy się z Darkiem Wesołowskim z Centrum Samoświadomości Samadhi. Dziś będziemy kontynuować naszą rozmowę, którą rozpoczęliśmy jakiś czas temu. Łączymy się dziś przez internet, więc jak gdyby obraz tej rozmowy jest troszeczkę inny, ale mam nadzieję, że treść będzie jak najbardziej zadowalająca. Witaj, Darku. Witam serdecznie Ciebie, Rafale, i wszystkich, którzy nas słuchają. Kochani, witam serdecznie. A więc w ostatniej rozmowie poruszyliśmy wiele takich kwestii związanych z samym Centrum Samoświadomości Samadhi, jak powstawał, jak doszedłeś do pewnych takich kluczowych w Twoim mniemaniu, w Twoim odbiorze kwestii związanych z rozwojem świadomości, jak to u Ciebie się zaczęło właśnie w przypadku doświadczenia regresu hipnotycznego. To wszystko było w poprzedniej rozmowie. Dziś chciałbym, żebyśmy kontynuowali jak gdyby ten wątek tego doświadczenia związanego z byciem w Twoim przypadku pomiędzy wcieleniami, z kontaktem jak gdyby z czymś, co możemy określić jako może nie ten końcowy absolut, ale coś w tym rodzaju. No i później oczywiście przejdziemy sobie do tych kwestii związanych z fizyką, o których wspominałeś między innymi w nagraniu. Myślę, że widzowie bardzo czekają właśnie na te punkty naszej rozmowy, które no, gdzieś w nich zaiskrzyły i rozbudziły ciekawość. Są bardzo intrygujące, więc mam nadzieję, że uda nam się je dziś poruszyć. Dobrze, Darku, w takim razie może nie będziemy już tutaj opóźniać. Czego dokładnie doświadczyłeś tam, będąc właśnie w tym stanie pomiędzy wcieleniami? Czy mógłbyś to ewentualnie tak przedstawić, żeby można było sobie to w jakiś sposób taki bardziej plastyczny, wizualny wyobrazić w głowie takiego naszego dzisiejszego widza? Oj, no, wydaje mi się, że bardzo wielu rzeczy doświadczyłem. Niektórych bardzo spontanicznie, to znaczy w tym sensie, że o nie nie prosiłem, a byłem ich jakby uczestnikiem, obserwatorem, e, a inne były takie, na których się bardzo skupiałem, bardzo byłem ciekaw. Zresztą, nomen omen jeszcze powiem, że chyba ciekawość jest jednym z takich, nazwijmy to, emocji, która jest bardzo mało, może nie tyle doceniana, co poruszana, że jest tak silnie obecna w tamtym wymiarze. Więc, więc to chciałem powiedzieć, że właśnie, że były takie aspekty, które sprawiały, że byłyby mi jakoś spontanicznie, bez mojej intencji pokazywane, a były też takie, o które no, ja zabiegałem w pewnym sensie intencją, prawda, i ciekawością. Więc no tak, no, jednym z takich bardzo istotnych dla mnie, bo ja w którymś momencie po tych moich pierwszych tak zwanych dostosowawczych regresjach bardzo silnie zacząłem się interesować istotą stworzenia. To znaczy, bardzo ciekawiło mnie, co ten główny architekt, inicjator, można powiedzieć, ten inżynier, który to wszystko gdzieś tam wyprodukował albo zainicjował, jakie miał narzędzia i czego użył do tego, żeby stworzyć taką symulację, której jesteśmy w tej chwili częścią, którą używamy. I wtedy pojawiały mi się obrazy, które były bardzo stabilne w pewnym sensie, bo wielokrotnie mi się to samo pojawiało i jednocześnie później się okazało po 6 miesiącach, że 4 inne osoby, które podobne zainteresowania jakby generowały, miały podobne, może nie identyczne do moich, ale podobne obrazy. I to był i takim krótko mówiąc, próbowałem zrozumieć, jak wygląda z zewnątrz, prawda? Czyli jestem tą, powiedzmy, świadomością w swoim naturalnym środowisku, głęboko gdzieś tam pomiędzy wcieleniami. Jak wygląda ten nasz świat, ten nasz rzeczywisty, materialny, prawda? Ta symulacja. I takim powtarzającym się obrazem była rodzaj, no po prostu sfery, takiego kuli, prawda? Która chyba najlepiej to wskaże, tak jakby w pewnym sensie oddychała, tak jakby delikatnie pulsowała, prawda? Miałem okazję do tego się zbliżać, oddalać, w zależności od tego, jaką miałem intencję. I takim bardzo charakterystycznym aspektem tego było to,
też oczywiście później w którymś momencie odważyłem się w to wejść w pewnym sensie, taką ciekawą moją obawą było to, że czy mnie tam, jak już wejdę do tej w cudzysłowie symulacji, czy mnie tam nie zassie jakoś tak w niekontrolowany sposób, ale do czego zmierzam? I tam jakby bardzo mnie zaciekawiło i bardzo skrupulatnie obserwowałem jakby naturę tego wnętrza, prawda? I mogę się podzielić tylko tyle, tak jak ja to widziałem i to, co zaobserwowałem, to była taka nieprawdopodobna siatka. Siatka, no właśnie, i to bardzo wielowymiarowa. Znaczy, no bo nasz umysł, prawda, tutaj na Ziemi bardzo łatwo jest w stanie sobie wyobrazić 2 wymiary, 3 wymiary, czyli 2D, 3D, prawda? Natomiast ta siatka tam jest super, nazwijmy to, ma nieprawdopodobną rozdzielczość, bym tak to nazwał, i to mówię, wielowymiarową. Ile tych wymiarów jest, nie wiem, bo nie byłem w stanie tego jakby w pewnym sensie ogarnąć, prawda? Ale jednym, który mnie bardzo zainteresował, czyli na pewno poza tymi 3, prawda, które są dla nas standardowe, był taki wymiar takiej, jakby to nazwać, mega cykliczności. Nie chcę w to wchodzić, bo to być może przyjdzie taki czas i moment, że ja sobie to jeszcze lepiej w głowie poukładam, ale jakby zmierzam do pewnej konkluzji. I właśnie ta siatka mnie bardzo zainteresowała. Natura tej siatki, co się dzieje, prawda, na połączeniach i co się dzieje jakby między tymi połączeniami. To ja może dla widzów, dla was, kochani, taki może przykład, który mi przyszedł do głowy, to jest, no nie wiem, większość być może ma świadomość, jak jest zbudowany telewizor, przynajmniej tej podstawowej wersji, tak, to znaczy ten ekran telewizora ma tak zwaną rozdzielczość i ona zwykle to jest jakaś ilość pikseli, prawda, na długości ekranu i na szerokości ekranu. W przypadku 4K to dla waszej wiedzy jest tam chyba 2160 pikseli na szerokości i chyba 3840 na długości, co daje w sumie na zwykłym ekranie telewizora ponad 8 milionów pikseli. I teraz wyobraźmy sobie na chwilkę, że dodajemy do tego jeszcze 3. wymiar. Mówimy cały czas o telewizorze, o tej matrycy, prawda, telewizora pikseli. Dodajemy 3. wymiar. I niech to będzie kolejne, nie wiem, 2160 pikseli. Czyli mamy w tym momencie taki rodzaj prostopadłościanu wypełnionego pikselami. Tak? To mam nadzieję, że jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. I teraz wyobraźmy sobie dalej, że przenosimy się do takiego po prostu telewizora. Prawda? On ma ogromną ilość pikseli i znajdujemy się w środku tego urządzenia. No i obserwujemy, co się dzieje. I tak jak telewizor nam się wyświetla 2D, tak tutaj powiedzmy mielibyśmy obraz no taki, można powiedzieć, dookoła nas, prawda? No bo jesteśmy pikselami, znaczy jesteśmy w środku pikseli, więc widzimy, rozglądamy się i wszędzie jest ten obraz, który zasila w przypadku naszej Ziemi, naszej materii, zasila po prostu prąd elektryczny, prawda? I uwaga, każdy telewizor ma właśnie 2 takie dominujące cechy, czyli właśnie tą rozdzielczość i tak zwaną prędkość odświeżania. Ja to wszystko staram się tłumaczyć, nie żeby tak po prostu wytłumaczyć, ale za chwilkę przejdziemy płynnie do rozmowy na temat prędkości światła i to wprowadzenie będzie dość istotne, więc troszkę cierpliwości i zaraz Państwo zrozumiecie, że to było istotne. Więc jesteśmy w tym prostopadłościane pikseli. Jest ich bardzo wiele, prawda? No, teraz przechodząc płynnie do wszechświata, no to nie wiem, jakaś kupa dyliony jakieś po prostu totalne tych pikseli są, prawda? I my jesteśmy gdzieś w środku z tą naszą malutką Ziemią. No i jeszcze jest właśnie ta szybkość odświeżania, bo to jest też bardzo istotne, bo to w telewizorze akurat powoduje, że te piksele, które widzimy, są bardzo płynnie je obserwujemy, prawda? No bo gdybyśmy nawet mieli bardzo wiele pikseli, a ta płynność odświeżania, czyli przeskoku impulsu elektrycznego z jednego piksela na drugi byłby bardzo wolny, no to wtedy widzielibyśmy poszczególne piksele, a nie stabilny, prawda, płynny, wysokiej jakości obraz. Więc to jest jakby istotne do zrozumienia, bo tutaj teraz pozwolę sobie przejść do takiej właśnie tej kwestii, którą zaobserwowałem właśnie tam, obserwując tą symulację materialną, że
no oczywiście niedokładnie tak to działa, jest zdecydowanie więcej procesów tam zachodzi, ale dla dobra naszej dyskusji można przyjąć, że to jest bardzo zbliżone, tak? Że jesteśmy w świecie, to co nas otacza, to jest po prostu gigantyczny ocean pikseli, który w jakiś sposób jest odświeżany. Jest iteracja rzeczywistości numer 1 i za chwilkę, za jakiś czas, o którym sobie za chwilę powiemy, jest iteracja 2, 3, 10, milion, miliard i tak dalej. I to się dzieje w ciągu dokładnie po prostu jakiegoś totalnego ułamka sekundy. Więc chciałbym, żebyśmy to poczuli, że jakby w tej teorii symulacji no jakby właśnie ta cała nasza materia, ten świat materialny został jakby wkomponowany i zaprojektowany i ta symulacja jest pewnego rodzaju jakby systemem operacyjnym, który to obsługuje. Więc tak, to jest, można powiedzieć, taka istotne wprowadzenie. I teraz, no nie wiem, może masz jakieś pytania tutaj, Rafał, bo nie chciałbym tak samodzielnie decydować, czy przechodzić do kolejnej wątku dyskusji. Nie, jak najbardziej. Jeżeli tutaj już zakończyliśmy, że tak powiem, ten wątek, bo wygląda na to, bo tak jak wspominałeś, miałeś powiedzmy po 6. regresji chyba, jak dobrze pamiętam, Tak, doświadczyłeś właśnie tego przebywania w polu, które można by było określić jako takie bezcielesne, bezpłciowe, bez nawiązań do w ogóle jakiegokolwiek aspektu życiowego, prawda? Czyli stałeś się po prostu częścią tej świadomości, czy cząstką, która doświadcza czegoś większego, zdaje sobie sprawę z tego, że należy do czegoś większego. Dzięki temu też może się skomunikować z tą częścią czegoś większego, do czego należy, i wtedy było ci dane też właśnie doświadczyć tego, o czym mówisz. I teraz, czy to było tak, że to doświadczenie było kontynuowane podczas tych ostatnich twoich regresji, czy w każdej z tych regresji było inne doświadczenie? Czy na przykład to, o czym wspominasz, siatka, którą widziałeś, mogłeś doświadczyć, czy było ci dane obejrzeć, zaobserwować właśnie to, jak zbudowana jest ta symulacja, dajmy na to materialna, w której w tej chwili się znajdujemy? Czy ona była częścią tylko tego jednego doświadczenia z jednej regresji, czy na przykład następnym razem kontynuowałeś jak gdyby obserwację tej siatki? Czy jak to jest? Bo na przykład w przypadku podróży OB bardzo często jest tak, że nie sposób jest uzyskać pewnych informacji w trakcie jednej podróży i trzeba na przykład za pomocą intencji w kolejnej kontynuować. Oczywiście jest to zależne od tego, czy te istoty nam też pozwolą i czy nasza częstotliwość jest zbliżona do gęstości tego obszaru, w którym jako obserwator mamy obserwować, czy doświadczać tej kontynuacji pozyskiwania danych informacji. No nie wiem, jak to jest w twoim przypadku. Tak, to znaczy no ewidentnie mogłem jakby swobodnie wracać do tej obserwacji. Tak troszkę odniosę się do tego, co wspomniałeś o istotach. Tam nigdy nie poczułem, że kogoś musiałem pytać o to, że o jakieś pozwolenie. To było pewne takie wyrażenie mojej właśnie intencji, ciekawości i gotowości do tego, żeby to doświadczyć, absolutnie wystarczało. Czyli w pewnym sensie moja obserwacja była taka, że tamten wymiar nie reglamentuje informacji. Czujesz ewidentnie swój własny poziom gotowości do zrozumienia pewnych rzeczy. To jest w pewnym sensie jakiś rodzaj takiego samopozwolenia, tak? Więc tak, oczywiście mogłem kontynuować, mogłem wręcz nawet do tego stopnia, że praktycznie dochodzić do tego punktu, z którego powiedzmy 2 tygodnie wcześniej czy tydzień wcześniej w poprzedniej regresji się wycofałem, albo która się zakończyła, więc to nie jest, to jest absolutnie naturalne i bardzo proste. Więc tak, no to teraz przechodząc tak płynnie bo obiecaliśmy widzom tak trochę humorystycznie, że zajmę się tą prędkością światła, ale tak, ale to jest bardzo ciekawe zagadnienie i miejmy cały czas na względzie to, co opisałem przed chwilą odnośnie tej rozdzielczości, tym oceanie pikseli, prawda, tym, że tam jest jakaś siatka, prawda, tym, że jest czas odtwarzania. I teraz tak trochę przeskoczę do naszej bieżącej nauki.
bo być może niektórzy słyszeli o tak zwanych, no powiedzmy, są pewne stałe parametry, które były w pewnym sensie fundamentem stworzenia akurat takiego, a nie innego obrazu tej symulacji. Kilka jest tych parametrów, paradoksalnie, nie tak wiele, ale takimi dwoma, których chciałbym dzisiaj poruszyć, to są tak zwane stałe Plancka, to jest tak zwana długość Plancka, czyli Planck length i time length, tak? czyli czas Plancka, Planck time, czyli czas Plancka. I to jest dość istotne, bo nauka jakby niezależnie określiła, jaka jest najmniejsza możliwa odległość w tym świecie materialnym, prawda? I przyjmijmy dla dobra, że to jest, powiedzmy, tak jak na szerokość mojej głowy, prawda? To jest długość Plancka, tak? To zaraz udostępnię jakąś tam wizualizację, grafikę, więc za chwilkę do tego dojdziemy, ale przyjmijmy, że to jest tyle, tak? To jest dokładnie, słuchajcie, 1,6162 chyba mniej więcej, czyli 1,6162 metra do minus 35, tak? Czyli 10 do minus 35 metra. Mimo że kończyłem matematykę, to chyba nie pamiętam, żeby w ogóle były takie rzędy wielkości, żeby była nazwa na takie rzędy wielkości. To są po prostu jakieś nieprawdopodobnie małe odległości, tak? Ale mamy też Planck time, czyli mamy czas Plancka. I ten czas Plancka to też określa absolutnie minimalny czasokres, jaki może być zaobserwowany w naszej materialnej rzeczywistości. I ten czasokres, czyli nic nie może się dziać, można powiedzieć, nie tyle szybciej, ale krócej niż w tym wypadku 5,39, tam 12 do minus 44 sekundy. To są nieprawdopodobnie niskie wielkości. Teraz pozwolę sobie przejść dobrze do udostępnię, żeby było... Jak najbardziej, tak. Żebyśmy widzieli. To tak dla przypomnienia, słuchajcie, to jest prędkość światła, jaką widzimy, to znaczy jaką nauka zdefiniowała, czyli to jest około 300 000 kilometrów na sekundę, a dokładniej 299 milionów 792 i 458 metrów na sekundę. To jest istotne, jak możecie sobie przynajmniej wizualnie to zapamiętać, to myślę, że za chwilkę was zaskoczę. I teraz do czego zmierzam? I teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w siatce. Próbuję przejść teraz, przepraszam, Tak, i tutaj mamy te stałe Plancka. Wszyscy je widzimy. Czyli tak jak mówiłem, długość Plancka to jest 1,616255 do 10 do minus 35 metra. Czas Plancka już możecie sami odczytać, prawda? I teraz nałóżmy te informacje na tą naszą siatkę. Czyli wyobraźmy sobie, że jesteśmy w symulacji, gdzie ta siatka reprezentuje odległość między punktami tej siatki, najbliższymi punktami to jest właśnie długość Plancka, prawda? A czas Plancka to jest czas, w którym jesteśmy w stanie jakby przesłać informację albo jakby w pewnym sensie cokolwiek nam przyjdzie do głowy z tego świata materialnego i z tej symulacji, to jest czas, w którym, gdzie jesteśmy w stanie przerzucić, prawda, przepchnąć, przesunąć, przełożyć z jednego punktu do drugiego, prawda, z punktu A do punktu B, który jest oddalony o długość Plancka, to ten czas jest ustalony przez naukę już jakiś czas temu właśnie na taką wartość, na 5,39 i tak dalej. I słuchajcie, no więc to jest nieprawdopodobnie ciekawe. Jak możecie, to sobie może nie tyle musimy zapamiętywać tych wartości, ale ja teraz zrobię pewien rodzaj eksperymentu online'owego i tutaj od razu powiem, ja Rafałowi nie powiedziałem, że to zrobię, więc Rafał jest tak samo teraz jakby świadkiem i obserwatorem, on takim, można powiedzieć, zaskoczonym, ale pozwolę sobie, nie wiem, czy teraz uda mi się to wszystko poudostępniać, ale mam nadzieję. Sekundkę, bo chcę po prostu przy was otworzyć kalkulator. No dobra, Darku, mamy kalkulator. Jakie dane potrzebujemy wprowadzić?
No dobrze, to ja tylko przypomnę, bo już tej grafiki nie ma, ale tylko przypomnę, no bo myślę, że prosta fizyka, prawda, tutaj zastosujemy prostą fizykę i matematykę dosłownie pierwszych, drugich klas szkoły podstawowej, no ale wiemy, co to jest szybkość, prawda, czy prędkość generalnie. Prędkość to jest odległość, dystans mierzony w czasie, czyli dystans łamane przez czas. I wprowadźmy teraz te stałe Plancka, które fizyka niezależnie od prędkości światła w pewnym sensie ustaliła. To ja tylko przypomnę, czyli mamy dystans, prawda? I teraz jeszcze na jedno zwrócę uwagę, bo tam mieliśmy dystans był do minus 35 metra, 10 do minus 35 metra, a czas był 10 do minus 44 metra. To oznacza, że mamy 9 rzędów wielkości, jeżeli chodzi o ilości zer, które będą istotne przy tym działaniu. Ok? Czyli na razie zróbmy bardzo proste działanie. Weźmy ten dystans, czyli długość Plancka, która przypomnę jest 1,61, 62, 55. Teraz podziel to na czas Plancka, czyli 5,39, 12, 47. I daj, równa się. I pomnóż teraz przez 1 miliard, czyli razy 1,9 zer. Te 1,9 zer to jest kwestia tego, że tam mieliśmy 9 rzędów wielkości i równa się. Kochani, widzicie tą liczbę? Coś wam przypomina? No tak. Rafał, co to jest? No Tak to jest stała prędkości światła. No nie wiem, na mnie to robi wrażenie. Mhm. To znaczy, jakbyśmy teraz przeszli do konkluzji, która mnie przychodzi do głowy jako oczywista, to już abstrahując od tego, co fizyka o tym mówi, czy nie, ale to jest najszybsza, albo inaczej, to jest prędkość, albo powyżej tej prędkości nie jesteśmy w stanie przepchnąć przez tą naszą symulację zbudowanej z takiej, a nie innej siatki, nie jesteśmy w stanie przepchnąć szybciej informacji albo jakiegokolwiek obiektu. A co jeszcze ciekawe, że jakbyśmy chcieli doprowadzić jakikolwiek obiekt, nawet najmniejszą cząsteczkę, co ma charakter spinu czy masy, to musielibyśmy sprawić, że przez tą symulację ona by nabrała po prostu przy tych zbliżonych do tych prędkości praktycznie nieskończonej masy. No i tutaj za chwilkę byśmy weszli w teorię względności, ale proszę, już o tym dzisiaj nie, bo to by totalnie zamieszało wszystkim w głowach, ale słuchajcie, no reasumując, mamy taką oto sytuację, że jeżeli to, co ja obserwowałem, miało sens, dla mnie miało głęboki i żyjemy w symulacji, która jest no, wielowymiarową siatką, która ma określone cechy, czyli długość, prawda? I tutaj mówimy o długości Plancka oraz czas, w którym jesteśmy w stanie z jednego punktu tej siatki do drugiego przenieść cokolwiek, tak? Od informacji poprzez obiekty, no to dla mnie ma głęboki sens no i tak, to jest w pewnym sensie odpowiedź na to, co anonsowaliśmy, tak? Że podzielę się, dlaczego to jest stałe, no bo po prostu nie może być szybsze. Ta symulacja i ta siatka, w której funkcjonujemy jako materia, nie jest w stanie obsłużyć poprzez swoją konstrukcję szybszych procesów, bym tak to nazwał, prawda? Więc no nie jesteśmy w stanie przepchnąć przez tą siatkę nic szybciej niż na podstawie tych danych stałych Plancka. No to myślę, że to jest naprawdę ciekawe i bardzo się dziwię, że to nie jest głęboko badane w pewnym sensie, ale no może odkrywamy coś, może za 100 lat ta rozmowa będzie ciekawa. Może ciekawe, faktycznie. Darku, czyli z punktu widzenia amatora, fizyki i tak dalej, czyli doświadczając tego, czego tam doświadczyłeś, mogłeś zaobserwować jak gdyby tą siatkę, te punkty, te piksele, czyli w danym przypadku w analogii do tego, o czym powiedziałeś o stałej Plancka, jeżeli chodzi o przestrzeń i o czas, to jeden piksel był taką stałą Plancka, tak?
rozumiem, w twoim odczuciu tam. Okej, to tutaj w ogóle poruszasz ciekawy temat o tyle, że przypominacie sobie, że tak, że ustaliliśmy, że tak symbolicznie to jest ta odległość Plancka. Mhm. Piksele są jakby na obrzeżach tej odległości, tak? Tutaj mamy piksele, ale no to na pewno nie na dzisiejszą rozmowę, ale Rafał, nieprawdopodobne, ciekawe rzeczy dzieją się w tych przestrzeniach pomiędzy tą siatką. No w ogóle naprawdę to jest, no, kiedyś jak to sobie wszystko zintegruję, to może się odważę, żeby troszkę o tym powiedzieć, ale tam jest jakby inny wszechświat, w ogóle inny rodzaj zasad tam funkcjonuje, tak? Zresztą nomen omen, bo te kwestie związane, żeby była jasność, kiedy ja obserwowałem to w trakcie regresji, to wtedy byłem daleki od łączenia tego z jakąś stałą prędkości światła, od stałych Plancka, to ja usłyszałem chyba parę lat później, prawda? Mhm. Może nie parę, no ale no powiedzmy z rok, półtora później. No, natomiast nieprawdopodobnie ciekawe rzeczy dzieją się pomiędzy i tutaj no, myślę, że też fizycy kiedyś może się zainteresują tym na temat, znaczy kwestia tunelowania czy splątania w fizyce kwantowej i tak dalej. To są właśnie zjawiska, które bardzo fajnie sobie radzą i w mojej ocenie mogą fajnie funkcjonować właśnie pomiędzy tymi przestrzeniami. Dlatego jakby troszeczkę są wyłączone z ograniczeń tej naszej symulacji. Ale tak, to znaczy odpowiadając wprost na twoje pytanie, to punkty są jakby, te piksele są rozsiane, ta siatka jakby łączy te piksele, obym tak to nazwał, tak? No, nie wiem, czy wystarczająco jakby obrazowo się wyrażam, ale... Łączy piksele, a sam piksel nie jest tą ostateczną przestrzenią tej mikroskali, o której tutaj wspominamy. Czyli wydaje się, bo jeżeli powiedzieć, że jeden piksel może być na jednym obrzeżu, drugi na drugim, połączony siatką, to wewnątrz tego może istnieć jeszcze masa innych mikropikseli, które rządzą się już prawami, można tutaj powiedzieć, tej mechaniki kwantowej. Tutaj przechodzimy jakby w tą drugą sferę tej fizyki. Tak mi się to przynajmniej teraz łączy gdzieś w całość w głowie. Oczywiście to jest bardzo uproszczony schemat, ale tak wiadomo, trzeba być gigantem umysłowym, żeby zrozumieć procesy, które tam zachodzą, ale dla mnie osobiście to już jest jakiś sukces rozumowania tej sprawy, także to znaczy, tak to rozumiem. Tak jak powiedziałem, ta siatka po prostu tak jakby łączyła tą nieskończoną ilość pikseli. I tak jak w telewizorze, prawda, sobie tym przykładem zaczęliśmy, w tym trójwymiarowym telewizorze on jest zasilany prądem elektrycznym, prawda? Dlatego nam się wyświetla obraz, ponieważ mamy prąd elektryczny, który sprawia, że te piksele się rozświetlają z odpowiednią szybkością. Tak tutaj takim medium, które uruchamia to rozświetlanie tych pikseli w naszej rzeczywistości, tutaj tej symulacyjnej, jest, ja to nazywam informacja łamane przez światło. To właśnie w pewnym sensie informacja jako taka w czystej postaci sprawia, że te piksele, bo żeby była jasność, mówiąc piksele w tym formacie, prawda, symulacyjnym, to jest tylko i wyłącznie symbol. Ja de facto nie wiem, co to jest nawet, prawda? To jakby najlepiej dla mnie przypomina piksela, więc dlatego używam to słowo. Natomiast jaka natura jest tej, nie wiem, cząstki, tak, czy czegokolwiek, co to jest, to przyznam, że trochę żałuję, że ten eksperyment się skończył, bo to było na liście moich zagadnień do poruszenia czy do zaobserwowania, tak? Właśnie ja dlatego jestem bardzo podekscytowany, jak mówię, co się dzieje w tej siatce pomiędzy tą długością Plancka, bo tam jest jakby, kurczę, inny wymiar wszechświata, prawda? Który jest totalnie niedostępny dla nas tutaj w symulacji. Więc nie wiem, jak odpowiedzieć na twoje pytanie, bo mówię, to jeszcze raz, słowo, które ja używam, piksele, na opis
tej siatki symulacyjnej, to jest tylko i wyłącznie symbolika, prawda, zaciągnięta z naszej ludzkiej jakby tutaj rzeczywistości. Natomiast czy tam są piksele, czy nie, no to już mi tak, ciężko ja to powiedzieć, rozumiem, że to tylko... nie zgłębiałem natury To taka przenośnia po prostu. tego tworu, prawda? Ale to, co myślę, że też jest istotne, to co już wspomniałem, że te piksele tamtejsze piksele, tak, aktywują poprzez, kiedy wyczuwają informację. Kiedy jest informacja, to one jakby starają się aktywować, żeby ją obsłużyć, wyprodukować jakiegoś rodzaju, nie wiem, obraz albo system przekazania informacji. To jest super istotne, wydaje mi się. Mam takie pytanie, czy ten obraz tej siatki, czyli też symbolicznie powiedzmy, że Ziemia i tak dalej, czy ty odniosłeś takie wrażenie, że to jest nie tylko jak gdyby sama wartość planetarna, materialna, ale też i ta sfera duchowa, wszystko, co się po prostu dzieje związanego z planetą, z tym układem, którym można powiedzieć jest Ziemia, żywy układ, nie wiem, rodzaju nauki, intensywnego doświadczania, nie wiem, oczyszczania się cząstek tej świadomości, które możemy określić jako duszę i tak dalej. Czy to było właśnie, czy to była całość po prostu? Czy ona cała jest stworzona jakby z czegoś w rodzaju takiej siatki, czy to tylko i wyłącznie tutaj dotyczy tej kwestii materialnej, umownie? Więc ewidentnie dotyczy kwestii materialnej. Aha, rozumiem. Czyli możemy tu rozdzielić, jednak te dwa światy są zbudowane troszeczkę inaczej, według tego, co zaobserwowałeś? To znaczy, jak jest zbudowany ten świat, gdzie to nasze naturalne środowisko świadomości, to przyznam, że chyba nie zdążyłem to zgłębić na tyle, żeby teraz się tym dzielić jakoś kompetentnie. To już musiałem wejść w jakieś tam obszary swojej dywagacji, bo to żeby była jasność, teraz mówię do ciebie, Rafał, i do naszych kochanych widzów, ale ja staram się rozdzielać jakby zagadnienia, które dotyczą mojego osobistego doświadczenia, bez względu na to, jak jest odjechane i jak subiektywne może się wydawać, od jakby dywagacji, które były później pochodną tych doświadczeń, tak? Więc tutaj ewidentnie doświadczeniem była obserwacja tej siatki, tej symulacji, a czym innym jest teraz dywagacja na temat prędkości światła, prawda, konstrukcji tej siatki czy stałych plankach, bo to już jest, można powiedzieć, pochodna tej obserwacji, która moim zdaniem jest dla mnie przynajmniej osobiście jest pięknie komplementarna. Natomiast i to już teraz od razu uprzedzę, to będzie moja dywagacja, że poza tą symulacją mamy takie pole, nazwijmy to z pewną taką grawitacją świadomościową, bym w pewnym sensie nazwał. Ja to tak sobie ukułem dla siebie. Ta grawitacja, to nie ma nic wspólnego z grawitacją, to jest tylko taki definicja symboliczna, ale ta grawitacja świadomościowa to dla mnie jest taki obszar, kiedy nasza świadomość wychodzi z tej symulacji, z tej materii, prawda, po minionym wcieleniu, czyli po prostu umiera i wychodzi, albo na bazie OB, czy jakkolwiek, prawda, są różne techniki, sposoby na tej Ziemi wypracowane, żeby się uwolnić na chwilę z tej symulacji i wyjść poza jej ograniczenia, to my jesteśmy w tym takim bliskim obszarze tej symulacji. Tak jakby cały czas ta grawitacja świadomościowo-umysłowa, to znaczy tak jakby umysł i ego, które jeszcze jest obecne, tak jakby tą naszą świadomość jeszcze trzymało, tak jakby była taka grawitacja, która przyciąga jeszcze do tej symulacji, prawda? I trzeba pewnego wysiłku, pewnej refleksji, odnalezienia się tam na odpowiednim poziomie, żeby się z tego wystrzelić totalnie, tak? Więc no nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie. No, ja to doskonale rozumiem, bo ja to rozumiem, ponieważ mam tu bardzo dużo takich odnośników, kontekstów, w których już pojawiała się ta informacja, ubrana oczywiście troszeczkę w inne słowa i tak dalej. Choćby na przykład Robert Monroe wspominał o tym, że my poprzez właśnie doświadczenia, które tutaj nabywamy, musimy nabyć prędkości ucieczki. To też takie odniesienia do fizyki, prawda? Żeby móc właśnie zakończyć jakby cykl, już nie inkarnować się. Żeby zakończyć cykl reinkarnacji, musimy nabrać prędkości ucieczki, czyli pozbyć się pewnej energii, która ciąży i sprowadza nas jak gdyby z powrotem.
Ja doskonale Ale wiem, zobacz, że ty czytałeś Roberta Monroe, ale tylko tą pierwszą książkę. Ja bardzo gorąco polecam zerknąć do tej drugiej i trzeciej, bo myślę, że one by świetnie uzupełniły, a może gdzieś tam również zapełniły jakieś luki strumieniowo-myślowe. Bo no jest to jednak ciekawy przekaz i też taki subiektywny, tak jak w twoim przypadku. Człowiek doświadcza czegoś i próbuje to ubrać w słowa, które jak najbardziej to potrafią jemu samemu wytłumaczyć, a że właśnie Robert Monroe też miał takie ciągoty do właśnie nauk ścisłych, to wydaje mi się, że byłoby to dla ciebie bardzo takie bliskie skojarzeniowo. Ale dobrze, jeżeli już, no myślę, że tutaj moglibyśmy ewentualnie kontynuować te tematy, bardziej uszczegóławiać, rozbijać na jakieś części drobniejsze. Darku, bardzo się cieszę, bo widziałem, słyszałem, że warsztaty tutaj Samadhi Retreat, również medytacyjne, wprowadzenie w początki medytacji i tak dalej, one świetnie się rozwijają i widzę, że uczestnicy zgłaszają się. Wiem, że jest już druga tura październikowa. Rozumiem, że to jest tak, tak. dokładnie ten sam warsztat, prawda? Tylko po prostu dla kolejnych uczestników. To nie jest jakiś kolejny stopień czy coś w tym rodzaju, po prostu jest to dokładnie ten sam warsztat, ażeby po prostu więcej osób mogło się zaznajomić. Dokładnie tak, tak, bo te nasze wrześniowe terminy dość szybko się jakby wypełniły. No przypomnę, że mamy niewielki ten ośrodek, więc maksymalnie jesteśmy w stanie przyjąć 12 osób jednorazowo. No powiedzmy kilkanaście tam, może parę więcej, ale tak, mamy w październiku jeszcze też terminy zarówno medytacyjne, jak i te retreatowe. No i wtedy oczywiście rozmawiamy o tym przez 2 dni, Tak, więc jest duży ładunek. Tak. bardzo się cieszę ze spotkania. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się porozmawiać na szereg innych ważkich spraw, które chciałbyś poruszyć i przedstawić, przekazać dalej, bo jest to bardzo istotny element, wydaje mi się, również i twojej drogi życiowej, bo jak czytając twoją książkę, dochodzę do wniosku, że no jest to jak gdyby też związane z twoim celem. Także cieszę się, że mogę przyczynić się do realizacji twojego celu, że to tak pięknie z sobą wszystko się łączy i właśnie w tej symulacji możemy te informacje przekazywać, ażeby ona stawała się lepszym generatorem miłości. Takie moje podsumowanie. Okej, Dziękuję ci, Darku. dokładnie. Dziękuję widzowie. Pięknie wam Oczywiście dziękuję, kochani. zapraszamy do komentowania. Nie wszystkie komentarze jesteśmy w stanie odpowiadać na bieżąco, ale na te ciekawe, te, które wnoszą coś do dyskusji, oczywiście postaramy się jak najbardziej. Do usłyszenia, do kolejnej rozmowy. Cześć. Cześć, cześć.